Cmentarz jeńców wojennych w Sosnowicach. Odkryto tu szczątki 180 osób. Ustalono tożsamość 167 zmarłych. Wszyscy zidentyfikowani to obywatele ZSRR, żołnierze Armii Czerwonej. Według archiwalnych dokumentów trafili tu 7 grudnia 1941 roku. Pierwszych zmarłych odnotowano już 15 grudnia, a ostatni z pochowanych zmarł 27 czerwca 1942 roku. Większość zmarła na tyfus, jednak znalezione podczas prac badawczych ślady jednoznacznie wskazują na rozstrzelanie co najmniej kilku z nich. W latach 42-44 dowieziono więźniów z terenów okupowanej Polski, Jugosławii, Francji i innych krajów. 200 metrów na północny wschód od cmentarza, tuż za nasypem nieczynnej już od ponad 50 lat kolejki wąskotorowej, znajduje się obóz jeniecki. Ma powierzchnię niemal 10 hektarów. Dzisiaj jest tu hodowla trzody chlewnej. Niewiele budynków przetrwało, pozostało raptem kilka z nich. W czasie wojny było tu aż 10 baraków dla więźniów, kancelaria oraz kantyna dla niemieckich oficerów. Teraz są chlewy i spichlerz. Ale czym zajmowali się osadzeni w tak dużym obiekcie? Czy znajdowało się tu coś poza obozem? Odpowiedź znajdziemy na północy, w leżącym nieopodal lesie. Na pierwszy rzut oka niczym się on nie wyróżnia. Z pomocą przychodzi nam jednak nowoczesna technologia, czyli numeryczny model terenu. Dzięki niemu naszym oczom ukazuje się obszar niemal całkowicie zniekształcony przez człowieka, zniekształcony morderczą pracą więźniów. To tutaj przy budowie dróg i budynków pracowali jeńcy radzieccy. Wyraźnie widzimy płyty fundamentowe większych i mniejszych konstrukcji, liczne drogi i skrzyżowania. To fabryka renowacji amunicji, jedna z największych na terenie III Rzeszy. Większość budynków była niewielka, o wymiarach około 20 na 10 metrów. Znajdziemy je głównie w pobliżu dróg w centrum kompleksu. Największe mają rozmiar około 65 na 15 metrów. Zlokalizowane są głównie obok torów kolejowych, które okalają cały kompleks. Wyraźnie widoczne jest około 50 zabudowań oraz niemal 20 km dróg i nasypów kolejowych. Obszar około 150 hektarów. Widać również liczne ślady po eksplozjach. Niemcy, gdy zbliżał się front, wysadzili część infrastruktury, a część została zniszczona w trakcie bombardowania przez aliantów. Jednak najciekawszą informację o tym obiekcie możemy znaleźć w wykazie obiektów opuszczonych i niewłaściwie zagospodarowanych z 1953 roku. 5 obiektów podziemnych o wymiarach 22 na 150 metrów. 2 obiekty podziemne w polu kwadratu 22 na 22 metry. Aż tyle i tylko tyle. Nic o przeznaczeniu, lokalizacji. Ale ta informacja, na którą trafiliśmy na kanale Antykfakcji, wystarczyła, żeby zachęcić nas do odwiedzenia Sosnowic dużo więcej niż raz. W trakcie pierwszego wypadu zrobiliśmy drobny rekonesans. Chcieliśmy znaleźć miejsce, na które trafił tu kiedyś jeden z nas. Przykrytą betonem studzienkę. Postanowiliśmy zacząć jednak od ogromnego leja po wybuchu bomby o dziwnie płaskim dnie. Rozmiar umocnień przy drogach naprawdę robi wrażenie. Ciężko powiedzieć, czemu miały służyć. Może osłonie ciężarówek z transportami amunicji, a może po prostu drogi musiały mieć jak najmniejszy kąt podjazdu i gdzieniegdzie musiały wciąć się głębiej w glebę. A może jedno i drugie. Do ogromnej dziury dotarliśmy dość szybko. Niestety okazało się, że jest po prostu zalana wodą. Ciekawe, jaka jest głęboka. Podobne kratery powstałe po wybuchach największych bomb lotniczych Talboy i Grand Slam potrafiły być głębokie na 10 metrów. Tutaj do tafli wody są raptem 2. Klucząc po centralnej części kompleksu, trafiliśmy na kolejową rampę rozładunkową. 50 metrów długości i 15 szerokości. Niemieckie wagony towarowe wąskotorowe miały około 10 metrów długości i ładowność 15 ton. Daje nam to mniej więcej 75 ton amunicji przy jednym rozładunku. Nie mogliśmy zlokalizować zawalonych podziemi, więc postanowiliśmy ruszyć na południe, gdzie miała znajdować się studzienka przykryta betonem. Ostatni punkt dzisiejszego dnia.
Na części amunicji można tu trafić niemal na każdym kroku. Takie grzybki w lesie można znaleźć. Szrapnelik. Na kompletne niewybuchy również. Do ich znalezienia nie potrzebujemy wykrywacza metalu. Wystarczy zgarnąć wierzchnią warstwę ściółki nogą albo rozejrzeć się trochę. Może ktoś zrobił to już za nas. Udało się. Po długich poszukiwaniach dotarliśmy w końcu do studzienki, o której słyszeliśmy. Za grube. No, za Przykrywają betonowy krąg o średnicy około 1 metra i grubości jakichś 15 cm. To daje mniej więcej 250 kg. Ja mam patrzą. Okej. Uwaga, nie. Do góry, do góry, do góry. Nie kija do góry. Do kresu. Studzienka prowadziła do podłużnego pomieszczenia z łukowatym sklepieniem. Ściany były niemal kompletnie czarne. Na dnie było widać wodę, a część przestrzeni pod włazem wypełniona była różnymi elementami wymontowanymi z wnętrz samochodów. Brak drabiny, liny lub czegoś innego, co umożliwiłoby nam zejście do środka, sprawił, że postanowiliśmy skończyć na dzisiaj. Na kolejną wizytę w Sosnowicach lepiej się przygotowaliśmy. Pierwszą zmianą był samochód, którym mogliśmy swobodniej poruszać się po trudnym terenie. Wykorzystaliśmy to już na samym początku, wybierając inną drogę dojazdu. Ruszyliśmy do fabryki od strony południowej, zamiast od strony wsi na zachodzie. Tamtędy na teren zakładu dojeżdżała kolej. Na Lidarze widoczne są 2 wiadukty. Linia kolejowa z Golczewa rozchodziła się na 3 tory. Na Mystichblacie, niemieckiej przedwojennej mapie, znajdziemy 2 z nich. Kolej szerokotorowa biegła stąd w kierunku Płot, a wąskotorowa, dzieląca z nią przez moment nasyp, podążała zachodnią stroną Sosnowic w kierunku Gryfic. Brakuje jednak 3. linii, która przejeżdżała lewym wiaduktem. To było połączenie z fabryką. Tor, który zaczynał się najprawdopodobniej przy rampie przeładunkowej z kolei szerokotorowej na północnych obrzeżach Golczewa, biegł tędy i wjeżdżał do kompleksu od południowego wschodu. Łącznie około 10 km szyn, po których transportowane były tony amunicji. Ten odcinek budowali radzieccy jeńcy. Możliwe, że zabił on więcej Rosjan niż epidemia tyfusu, która wybuchła w obozie. Ich ciała spoczywają wzdłuż torów, czyniąc je jednym długim cmentarzem, o którym dziś już nikt nie pamięta. Wiadukty są w bardzo dobrym stanie. Aż trudno uwierzyć, że pociągi normalnotorowe na linii 420, która przebiega po południowym z nich, nie kursują już od ponad 20 lat. Wąskotorówkę do Gryfic zamknięto jeszcze dawniej, bo niemal 30 lat wcześniej. Oczywiście kolejka do fabryki jest nieużywana najdłużej. Od końca wojny nie przejechał po niej żaden pociąg. Po obydwu wąskich torach nie został żaden ślad. Poza samymi nasypami i tymi budowlami oczywiście. Szyny do Gryficy rozebrano w 2007 roku. Fabryczne zapewne zaraz po wojnie, jak przybywało to nadal radzieckie wojsko. Zapewne leżą teraz gdzieś na Syberii, jak inne dobra zrabowane przez naszych wyzwolicieli. Tory do Płot nadal leżą. W 2019 roku burmistrzowie Łobza, Golczewa, Płot oraz Reska starali się nawet o rewitalizację linii 420, ale chyba nic z tego nie wyszło. Aktualnie jest ona nieprzejezdna. O linii normalnotorowej i wąskotorowej do Gryfic znajdziemy mnóstwo informacji, natomiast o odcinku do fabryki w Sosnowicach nic. Cisza. Nawet wszelkie informacje o tych wiaduktach są w liczbie pojedynczej. Tak jakby ten, na którym się zatrzymaliśmy, nie istniał. Ruszyliśmy śladami kolejki w kierunku fabryki. Tym razem zabraliśmy ze sobą drabinkę i linę. Temperatura ponownie była ujemna i nadal leżał śnieg, więc postanowiliśmy wypróbować pewien pomysł. Zimą w podziemnych pomieszczeniach temperatura jest wyższa niż na powierzchni. Czuliśmy to wyraźnie przy studzience w trakcie poprzedniego wypadu. Zabraliśmy więc ze sobą termowizor, który powinien tą różnicę temperatur pokazać.
Nie wiedzieliśmy tylko, na ile będzie to widoczne w przypadku czegoś zakrytego betonową płytą lub przysypanego ziemią. Nie pozostało nam jednak nic innego, jak sprawdzić tę teorię w praktyce. I ten lokal był tutaj, a opowiadał, że ten 3 dni przed nami łaził po tej górce, też mu nie pasuje, nie? No dziwna ta górka, taka usypana równo. Tu? Ja też Odległości, nie musisz sobie ostrość regulować. No. Dawaj na górę. A, to ten dołek było widać na tym. Na lidarze. Ale ja tu kopię i cały czas jest miękko. Ziemia w tym miejscu była miękka, mimo że wszystko dookoła było zamarznięte na kość. Dodatkowo to okrągłe zagłębienie jest umieszczone idealnie na środku symetrycznej platformy na szczycie wzniesienia. Nie wydaje wam się to dziwne? No wlazł tyle i wchodzi, nie? Trzeba było mieć szpikulca. Brak odpowiedniego sprzętu sprawił, że dziwna górka, jak nazwał ją mieszkaniec Sosnowic, została odłożona na później. Potrzebny jest szpikulec i szpadel, ale przede wszystkim wykrywacz metali. Nikt nie zgłosił się na ochotnika do kopania w miejscu, gdzie na każdym kroku leżą pozostałości pocisków artyleryjskich. Nie chcieliśmy, jak mawia lokalne powiedzonko, zobaczyć całej okolicy z góry. Ruszyliśmy do drugiego miejsca zaplanowanego na dzisiejszy dzień. Pokaż Wojtek kamerę. No od razu widzę czerwony oczy, nie? Dawaj. To my starło i można paść na nie. Czekaj, jeszcze tu zajrzę. Posiecz. Widziałeś? To słuchaj tego, pana. Uwaga. Masz 1,5 metra. Wody jest tyle. Ale dużo przestrzeń strasznie. Zobacz. Daję światło. Druga studzienka prowadziła do tego samego co poprzednia. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to kołki na dnie, najprawdopodobniej zaostrzone. Jakaś chora pułapka? Pomieszczenie jest identyczne jak poprzednie. Długie na około 12 metrów, szerokie na 4 i wysokie na nieco ponad 3 metry. Częściowo wypełnione wodą. Ponownie na ścianach widać czarną farbę, choć już znacznie mniej niż w pierwszym. Do czego służyły te podziemne konstrukcje? Na myśl przychodzi jedno, najprostsze, choć najmniej tajemnicze rozwiązanie tej zagadki. Przeciwpożarowe zbiorniki na wodę. Peposz. Patrz, gacki śpią. Tak? No nie toperze. Nie to perze, no gacki. A tam są kolejne z tyłu. Nietoperze wykorzystały ten podziemny termostat jako miejsce do zimowania. Trudno się im dziwić, naprawdę jest tu o wiele cieplej niż na zewnątrz. Widać to nawet po roślinności. Kolejne miejsce z listy do odznaczenia. Bunkrów nadal ani śladu. Nie pozostało nam nic innego, jak ruszyć dalej do następnego punktu na mapie. Trzeci zbiornik znajduje się tuż przy drodze w centrum kompleksu. Został wysadzony. Pewnie trafiła go jedna z alianckich bomb zrzuconych na fabrykę. Dzięki temu możemy dokładnie mu się przyjrzeć. Widzimy małe otwory, które służyły nie do wentylacji, a do opuszczania węża strażackiego. Ktoś próbował skuwać tynk, pewnie liczył, że znajdzie jakieś ukryte przejście.
możemy przyjrzeć się dokładnie ścianom. Izolacja zachowała się w świetnym stanie mimo upływu lat. Teraz hipoteza o przeznaczeniu jest już pewna. Ogromna dziura znajduje się w miejscu, gdzie była studzienka. Nic więcej tu nie znajdziemy. Postanowiliśmy pojeździć trochę po kompleksie i poszukać jakichś źródeł ciepła. Miejsca, w których byliśmy do tej pory, miały wyraźnie podwyższoną temperaturę. Liczyliśmy, że trafimy na jakiś kominek wentylacyjny, z którego będzie wydobywać się ciepłe powietrze. Skupiliśmy się na wzgórzu w centrum fabryki. Dookoła niego biegnie droga, wzdłuż której jest kilka płyt fundamentowych po budynkach. Ruszyliśmy również do bocznic kolejowych na zachodniej stronie. Niestety termowizor nic więcej nam dzisiaj nie pokazał.